Był legendarnym dowódcą Armii Krajowej. Jako jeden z pierwszych cichociemnych skoczył do okupowanej Polski, gdzie wykonywał następnie niebezpieczne misje, które okryły go prawdziwą i w pełni zasłużoną sławą. Żył jak żołnierz i zginął jak żołnierz. W walce na nowogródzkiej ziemi podczas starcia z Niemcami. Jak wyglądały kulisy ostatniej akcji, w której wziął udział Ponury? Zapraszamy na kolejny film. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Paweł Pawełkowicz. Rok 1944 był z jednej strony kluczowym, ale również niezwykle dramatycznym okresem w historii polskiego państwa podziemnego. Wraz z kolejnymi porażkami Niemców, a co za tym idzie sukcesami Sowietów, Armia Krajowa musiała podjąć stosowne kroki do tego, aby zaakcentować swoją obecność na terenie, który stopniowo zajmowała Armia Czerwona. Powiedzieć, że relacje między tzw. rządem londyńskim a Moskwą były skomplikowane, to nic nie powiedzieć. A powodem tego stanu było, oczywiście abstrahując od wszystkiego, co wydarzyło się od 17 września 1939 roku, odkrycie przez Niemców masowych grobów polskich oficerów w Katyniu. Z podręcznikowej wiedzy wiemy, że wzbudziło to ogromne emocje, które doprowadziły do zerwania stosunków dyplomatycznych, oficjalnie przywróconych 2 lata wcześniej, na mocy podpisanego w lipcu 1941 roku Paktu Sikorski-Majski. Niemcy, którzy oficjalnie odkryli groby w kwietniu 1943 roku, chociaż o samej zbrodni mogli wiedzieć już dużo wcześniej, słusznie wskazywali, że odpowiedzialnymi za jej przeprowadzenie są Sowieci. W telegraficznym skrócie, polski rząd przychylał się ku tej wersji, która wyjaśniała los 20 000 zaginionych u progu wojny oficerów. Moskwa odebrała to jako afront i postanowiła zerwać stosunki dyplomatyczne z Polakami. Gdy z początkiem 1944 roku Armia Czerwona przekroczyła granicę przedwojennego państwa polskiego, sytuacja stała się bardzo skomplikowana. Zadawano sobie liczne pytania. Czy należy zamanifestować istnienie polskiego państwa podziemnego? Czy należy walczyć z Niemcami na własną rękę? A czy może warto byłoby jakoś skomunikować się z Sowietami i to z nimi wyzwalać polskie miasta? Pytań było bardzo dużo, jednakże sensownych odpowiedzi stosunkowo niewiele. Decydującą stała się opinia władz krajowych, na czele których stał generał Tadeusz Komorowski, pseudonim Bur. W telegramach przekazywanych Londynowi podkreślał on, że z punktu widzenia polskich interesów niezbędne jest militarne zaktywizowanie polskiego podziemia. Rząd na emigracji przychylił się do stanowiska w kraju, a ostateczne cele akcji, która otrzymała kryptonim Burza, polegały najpierw na wyzwalaniu mniejszych ośrodków miejskich, potem większych miast, kąsaniu Niemców na tyłach frontu czy rozbijaniu niemieckich posterunków. Miało to na celu stworzenie sytuacji, w której Polacy witaliby Sowietów nie z perspektywy ludności wyzwalanej, będącej na łasce i niełasce Moskwy, lecz z perspektywy gospodarzy, manifestując tym samym polskość ziem, do których zresztą Rosja składała pretensje. Czy to się udało? Do dzisiaj decyzja o rozpoczęciu akcji Burza wywołuje wiele emocji i wiele głosów krytyki. Na pewno na uwagę zasługuje fakt, że polskiemu państwu podziemnemu udało się zmobilizować blisko 100 000 żołnierzy, którzy przeprowadzili liczne, brawurowe, skuteczne akcje przeciwko Niemcom, czy to na własną rękę, czy wespół z Sowietami. Ostateczny bilans akcji Burza był jednak wyjątkowo niekorzystny. Żołnierze Armii Krajowej, walcząc ramię w ramię z Sowietami, jak miało to miejsce w Lwowie lub Wilnie, po udanej operacji byli rozbrajani przez Rosjan. Oficerów wysyłano na wschód, a szeregowców włączano do podporządkowanej Moskwie armii Zygmunta Berlinga. Szacuje się, że ofiarą samych aresztowań padło około 50 000 Polaków. Rozmaici badacze i publicyści podnosili i podnoszą tezę, że Armia Krajowa nie powinna angażować się w starcie obu armii, lecz skupić się na mniejszych, lecz nie mniej ważnych wydarzeniach i problemach, takich jak m.in. wzięcie w opiekę polskiej ludności na Wołyniu, ogarniętym akcją ludobójczą, czy po prostu zachowaniem narodowej tkanki względem niejasnej przyszłości, którą, jak się okazało, tworzyli Sowieci.
Z drugiej strony, absolutna bierność była wykluczona, z czego sprawę zdawał sobie sam Stalin, przekonując aliantów i prowokując tym samym stronę polską, że Armia Krajowa to w rzeczywistości parodia armii. Jej członkowie są słabo wyszkoleni i nie stanowią żadnej wartości bojowej, w związku z czym wspieranie jej nie ma najmniejszego sensu. Widzimy więc, że nie było jednego sensownego wyjścia z tej patowej sytuacji, a sama burza, jak już zdążyłem podkreślić, jest tematem dyskusyjnym i powinna do dyskusji prowadzić. Faktem jednak pozostaje, że zaangażowano w nią wiele świetnie wyszkolonych oddziałów, zadających kłam twierdzeniom Stalina. Jedną z takich grup, która dokonała wielu brawurowych i udanych akcji przeciwko Niemcom, była formacja dowodzona przez legendarnego Ponurego, czyli urodzonego w świętokrzyskich Janowicach, Jana Piwnika. Ponury już od młodości był związany ze służbą mundurową. Przed wojną pracował w polskiej Policji Państwowej, w ramach której między innymi ochraniał polskich polityków. Wraz z wybuchem wojny został zmobilizowany, a następnie internowany na Węgrzech, skąd uciekł przez Jugosławię i Włochy do Francji, by ostatecznie znaleźć się w Wielkiej Brytanii. Nad Tamizą uczestniczył w wymagających kursach, które pozwoliły dostać mu się do elitarnego grona tzw. cichociemnych, czyli żołnierzy, którzy skakali do okupowanego kraju, by następnie wykonywać szereg bardzo niebezpiecznych misji. Skok Ponurego odbył się w ramach operacji o kryptonimie Ruction, przeprowadzonej w nocy z 7 na 8 listopada. Po wylądowaniu został oddelegowany do odbierania zrzutów i koordynowania spraw związanych ze skoczkami, co wykonywał do połowy 1942 roku. W czerwcu 1942 roku powierzono mu dowództwo nad drugim odcinkiem wachlarza, czyli organizacji dywersyjnej Armii Krajowej, która w początkowym okresie funkcjonowania odpowiadała za prowadzenie akcji na zapleczu frontu niemiecko-sowieckiego. Krótko po otrzymaniu tego rozkazu został jednak aresztowany przez niemiecką żandarmerię w drodze na jedną z akcji. Po 4 tygodniach pobytu udało mu się jednak uciec z więzienia w miejscowości Zwiachel i dotrzeć pieszo do Warszawy. W stolicy Ponury otrzymał zadania związane ze szkoleniem dywersantów, a w listopadzie 1942 roku spotkał się z samym Stefanem Roweckim pseudonim Grot, który polecił Piwnikowi przeprowadzenie trudnej i niebezpiecznej akcji polegającej na rozbiciu więzienia w Pińsku. Akcję przeprowadzono 18 stycznia i zakończyła się pełnym sukcesem. Operację uznano za koronkową, a Ponuremu przyniosła ona niemałe uznanie w podziemnych kręgach oraz Order Virtuti Militari. Kolejne rozkazy przyszło Ponuremu realizować na rodzinnej ziemi. Pozostałe miesiące 1943 roku upłynęły mu bowiem na dowodzeniu oddziałem w Górach Świętokrzyskich, gdzie przeprowadzono liczne akcje dywersyjne, skutecznie unikając niemieckich obław. Co najbardziej dotkliwe, obławy te były efektem działalności podporucznika Jerzego Wojnowskiego pseudonim Motor, jednego z najważniejszych uczestników akcji w Pińsku, który okazał się agentem gestapo o pseudonimie Garibaldi. Jego działalność była wyjątkowo szkodliwa. Ostatecznie, po przeprowadzeniu odpowiednich operacji wywiadowczych potwierdzających jego zdradę, dowódca Kedywu, Emil Filtor w pseudonim Nil, rozkazał zlikwidować konfidenta. Wyrok wykonano 28 stycznia 1944 roku. Z początkiem tego roku Ponury został przeniesiony na teren Okręgu Armii Krajowej Nowogródek, gdzie pojawił się na przełomie lutego i marca. 29 kwietnia 1944 roku jego oddział przeprowadził atak na niemiecki posterunek w Szczuczynie, który niestety zakończył się tragedią Polaków. W wyniku akcji śmierć poniosło ponad 40 partyzantów. Tragedia była więc ogromna, jednakże działalność oddziału nie ustała nawet na chwilę. Już w maju przeprowadzono szereg kolejnych akcji, mających na celu m.in. pomszczenie partyzantów. Na początku maja zdobyto m.in. miasteczko Wasyliszki na zachód od Lidy. Samego Piwnika mianowano w tym czasie dowódcą 7 batalionu, wchodzącego w skład 77 Pułku Piechoty Armii Krajowej. A pod rozkazami Ponurego znalazło się ponad 700 ludzi. W połowie czerwca do Ponurego dotarł rozkaz przyłączenia się do burzy, a podległe mu oddziały otrzymały niełatwe zadanie zaatakowania i rozbicia tzw. sztucpunktów, czyli silnie ufortyfikowanych posterunków niemieckich. Dzięki relacjom samych hakowców wiemy, jak dokładnie wyglądały te konstrukcje. Każdy sztucpunkt był otoczony drewniano-ziemną palisadą, aczkolwiek były też takie, które posiadały jedynie drut kolczasty. Ich głównym zadaniem było kontrolowanie terenu i tym samym uniemożliwianie poruszania się, jak i również komunikacji oddziałom partyzanckim
odległość między poszczególnymi punktami wynosiła od 10 do 12 km. Fortyfikacje były uzupełnione o wysokie wieże strażnicze, a sam pierścień posiadał podwójną bramę osłoniętą bunkrami, za którymi znajdowały się baraki załogi, liczącej kilkadziesiąt świetnie wyszkolonych Niemców, przygotowanych nawet na kilkudniowe odpieranie ataków. Polskie oddziały były jednak na tyle dobrze wyszkolone, aby pod odpowiednim dowództwem podjąć udaną konfrontację z niemieckimi załogami, a pierwszą akcję na niemiecki Stützpunkt wyznaczono na 8 czerwca. Jej celem była licząca od kilkunastu do nawet 50 osób załoga w Jachnowiczach, miejscowości leżącej w odległości 25 km od Szczuczyna. Akcja, w której trzon uderzenia stanowiła pierwsza kompania pod dowództwem podporucznika Bojomira Tworzyjańskiego, pseudonim Ostoja, zakończyła się pełnym sukcesem. Jej efekty, czyli 5 zabitych, 11 rannych i 32 Niemców wziętych do niewoli, a przy okazji zdobycie olbrzymich zapasów broni i amunicji spowodowały, że apetyty akowców były ogromne i bardzo szybko zdecydowano się na zaatakowanie kolejnego Stützpunktu, znajdującego się w Bogdanach. Do rozbicia kolejnego Stützpunktu wyznaczono drugą kompanię z batalionu Ponurego, którą dowodził podporucznik Eugeniusz Klimowicz, pseudonim Okoń. Drugi i trzeci pluton tejże kompanii były złożone ze stosunkowo młodych partyzantów, nie posiadających dużego doświadczenia. W tym celu na kilkanaście dni przed akcją przeprowadzono bardzo intensywne ćwiczenia, podczas których zaznajamiano nie tylko z przebiegiem ewentualnej akcji, ale również ze skalą całego przedsięwzięcia. Przy okazji prowadzono akcję wywiadowczą, w której bardzo duże zasługi położył jeden z partyzantów pochodzący z tych rejonów, czyli Kazimierz Bohdan, pseudonim Brat. Cel ataku znajdował się w północno-zachodniej części skrzyżowania drogi Szczuczyn-Dziembrego z drogą wiejską Kuźmy-Kuchary, w odległości około 1,5 km od wsi Jewłaszy. O solidnym ufortyfikowaniu świadczy zachowany szkic strażnicy autorstwa Eugeniusza Klimowicza i uzupełnieniami popełnionymi przez Kazimierza Bohdana. Odprawę przeprowadzono w wigilię akcji, czyli 15 czerwca, a nazajutrz nad ranem poszczególne oddziały wyruszyły w kierunku miejscowości Bohdany. Sam Ponury postanowił przyłączyć się do żołnierzy i wyruszył na miejsce akcji wraz z grupą Okonia. Uderzenie zaplanowano na 16:30, czyli w porę obiadową załogi, zamierzając tym samym wykorzystać element zaskoczenia. Atak planowano poprowadzić z 3 kierunków. Pierwszy pluton miał zaatakować od strony północno-wschodniej, drugi od wschodu, a trzeci od południowego wschodu. Akcję osłaniać miały 1. i 3. kompania. Z kolei grupa Ostoi, wsparta drużyną z 2. kompanii, zabezpieczała drogę w kierunku Szczuczyna. Pozostawała jeszcze kwestia odparcia ewentualnej odsieczy od strony Dziembrowa. Zadanie to przypadło partyzantowi o pseudonimie Lew. Chwilę przed natarciem usłyszano jednak strzały, które, jak się później okazało, dosięgnęły przypadkowego Niemca. Ten, spotykając polski patrol, nie chciał mu się poddać i został zastrzelony. Strzał poderwał załogę Stützpunktu, która zajęła odpowiednie pozycje. Element zaskoczenia został utracony i przyniósł tragiczne skutki. 3 plutony oddelegowane do ataku zostały de facto przygwożdżone do ziemi ogniem niemieckiej broni maszynowej. Padli pierwsi zabici i ranni, a sytuacja Polaków stawała się wyjątkowo trudna. Wije się cały zakrwawiony, a kule padają gęsto jak grat, aż czapka spada z głowy od świstu kul i impetu powietrza. Zwracam się do swego kolegi po stronie prawej i wołam: Topola! Topola! Osłaniaj mnie, bo ja wysuwam się do przodu, ale Topola nie odezwał się do mnie. Podczołgałem się do Topoli i zobaczyłem, jak on leżał oparty brodą, ze zwisającą głową na swoim ulubionym 10-strzałowym karabinie. Wzburzyła się we mnie krew i nienawiść wzrosła do Niemców. Ostatecznie 3. i 2. pluton zrównoważyły niemiecki ogień, a kilku żołnierzy polskich przeczołgało się pod zasieki z drutu kolczastego, a następnie je przecięło. Równolegle bunkry zostały obrzucone granatami, co umożliwiło innym żołnierzom wdarcie się do ich wnętrza, w tym przede wszystkim do bunkra, w którym znajdował się ciężki karabin maszynowy. Tam unieszkodliwiono jego operatora, dzięki czemu polscy żołnierze mogli wedrzeć się na teren strażnicy. Polaków do szturmu podrywał m.in. Ponury, który przekraczając bramę wjazdową został trafiony z karabinu maszynowego w brzuch z odległości około 30 metrów. Pod grad pocisków dostał się również podporucznik Mały oraz biegnący w ich kierunku dr Jan Kondrat, pseudonim Jątek. Bunkier, z którego padły śmiertelne dla Ponurego strzały, został ostatecznie unieszkodliwiony granatem rzuconym przez Okonia. Następnie Polacy przystąpili do unieszkodliwienia podziemnych tunelów, w których znajdowała się niemiecka załoga.
Ta, rezygnując z możliwości kapitulacji, została ostatecznie unieszkodliwiona przy pomocy granatów. Teoretycznie więc Stützpunkt został zdobyty, lecz straty, jakie ponieśli partyzanci, były niezwykle dotkliwe. 6 żołnierzy zmarło na miejscu, a 7 poniosło śmierć w wyniku poniesionych ran. Najbardziej jednak dotkliwą stratą była śmierć Ponurego. Do opatrzenia dowódcy przystąpił ranny w łopatkę dr Jątek. Na temat samej śmierci Ponurego istnieją dwie sprzeczne ze sobą wersje. Jedna mówi o tym, że zmarł dopiero kilka godzin po akcji na stole operacyjnym. Druga mówi o tym, że poległ na placu boju. Miał wtedy wyrzec w ostatnich słowach skierowanych do Jątka: powiedz żonie i rodzicom, że ich bardzo kochałem i że umieram jako Polak. Po czym dodał: i pozdrówcie Góry Świętokrzyskie. Niemieckie straty wyniosły prawdopodobnie 36 Niemców oraz 14 rannych. Choć niektóre relacje podkreślają, że zlikwidowana została cała 50-osobowa załoga. Niezależnie od tych liczb, partyzanci opuszczali teren akcji pogrążeni w żałobie, wiedząc, że czeka ich wyjątkowo smutna ceremonia, nawet jak na pogrzeb. Uroczystości poległych i zmarłych po akcji żołnierzy przeprowadzono 18 czerwca 1944 roku. Informacja o pogrzebie rozniosła się lotem błyskawicy po okolicznych terenach, a chcący pożegnać partyzantów mieszkańcy tłumnie przybyli do kościoła w Wawiórce, przed którym stały już trumny poległych, w tym jedna, brązowa, przykryta biało-czerwonym sztandarem oraz wstęgą orderu wojennego Virtuti Militari, skrywająca ciało Ponurego. Jak zapamiętał Modest Bobowicz, pseudonim Wircz Modest, przed cmentarną bramą zdobną, wyrytym w drewnie napisem „Tu kres podróży, tu koniec bied”, trumny z furek wzięli na ramiona podkomendni i koledzy i ponieśli tam, gdzie równy wał złotego piasku znaczył wykopany wspólny grób. Ustawiono je na złotych pryzmach i ksiądz rozpoczął egzekwię. Płacz kobiet był coraz głośniejszy, coraz częściej wąsaci chłopi ocierali oczy. Nikt nie wstydził się serdecznych łez. Po ostatnich słowach modlitwy najpierw spadły na trumny krople święconej wody, a potem zadudniły garście ziemi sypniętej przez celebransa i przez stojących towarzyszy broni. Ceremonię zakończyła salwa honorowa oraz odczytanie szczególnego rozkazu, który oddawał cześć pamięci poległym żołnierzom, ze szczególnym uwzględnieniem Ponurego. Treść tego rozkazu przedrukowano następnie między innymi na pierwszej stronie gazety Świt Polski. W taki to sposób, tragicznie lecz po żołniersku, zakończyło się życie Jana Piwnika pseudonim Ponury, który mimo młodego wieku, a zmarł nie skończywszy 32 lat, zapisał się złotymi kartami w polskiej historii. Legenda Jana Piwnika trwała przez kolejne dekady od jego śmierci i trwa do dzisiaj. Przyznam Państwu, że nigdy nie zapomnę zdjęcia w licealnym podręczniku, na którym widziałem Jana Piwnika w partyzanckim umundurowaniu z bronią w ręku w zimowej scenerii. Obraz ten bardzo mocno utrwalił się w mojej głowie, a sylwetka Ponurego stała się dla mnie synonimem polskiego partyzanta z okresu II wojny światowej. Z tym większym zainteresowaniem sięgnąłem po najnowszą biografię Jana Piwnika, napisaną przez Wojciecha Königsberga, od wielu lat będącego niewątpliwym autorytetem w dziedzinie Ponurego. Jego wieloletnie badania zostały uwieńczone obszerną biografią, która kilka tygodni temu ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Horyzont. Z tego miejsca chciałbym Państwu bardzo serdecznie polecić tę lekturę, która w profesjonalny i fascynujący sposób przybliża sylwetkę legendarnego dowódcy Armii Krajowej. Link do tej niezwykle wartościowej publikacji znajdziecie Państwo pod filmem. A póki co bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Annę Unruk-Cichoń, Ewę Ogrodnik, Małgorzatę Gos, Urszulę Babiuch, Ewę Pielichowską oraz Justynę Stopińską. Ponadto pragniemy serdecznie pozdrowić panów Piotra Borkiewicza, Radosława Kuśmierza, Damiana Dziedzica, Tomasza Sadurskiego, Piotra Sadorskiego, Kamila Kubowa, Huberta Kędziorka, Dariusza Stylmaczonka, Adriana Flora, Piotra Kośmidera, użytkownika Dźwiedziu, Huberta Walasa i kanał Good Times Bad Times, Pawła Łabno oraz Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.